Witajcie kochani w pierwszym odcinku na kanale Podróże z Ulą. Zabieram Was do Grecji, a dokładniej na uroczą wyspę Kos, należącą do archipelagu Dodekanes, co po grecku znaczy 12 wysp, od słowa dodeka. Tak naprawdę tych wysp jest dużo więcej, licząc te mniejsze to jest około 165, z czego 26 jest zamieszkałych. Jak widzicie, znajdujemy się obecnie w porcie, skąd odbywają się popularne wycieczki. Między innymi możemy popłynąć stąd na wyspę Kalimnos, wulkaniczną wyspę Nisyros oraz do Turcji. Ale w tym odcinku nie będziemy się skupiać na tych wyspach pobliskich, tylko będziemy skupiać się na samej wyspie Kos, gdyż ona ma naprawdę wiele do zaoferowania. Możemy połączyć zwiedzanie z słodkim leniuchowaniem na plażach, których na wyspie nam aczkolwiek naprawdę nie brakuje. Tematem dzisiejszego odcinka będzie, co warto zobaczyć na wyspie Kos. Wybrałam takie top 15 atrakcji. Jest to mój taki subiektywny ranking, ponieważ każdy człowiek jest inny i ma inne zainteresowanie, inaczej spoglądamy na świat. Każdy woli robić coś innego, ale myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Jeszcze chciałam tylko dodać, że jeśli jest ktoś zainteresowany i chciałby otrzymać taką mapkę w formacie PDF, piszcie w komentarzach, a ja podeślę ją na maila. Miasteczko Kos z pięknymi, urokliwymi, wąskimi uliczkami, gdzie możemy udać się na zakupy, aby kupić sobie przeróżnego rodzaju pamiątki, czy dla siebie, czy dla rodziny, czy dla przyjaciół, czy znajomych. To miasteczko w ciągu dnia jest dosyć puste, gdyż większość osób spędza ten czas w południe na plaży. Życie w Grecji zaczyna się dopiero wieczorami. Ale możemy sobie również siąść w jednej z tych urokliwych sobie tutaj lokalnych kafeterii, tawern, napić się tradycyjnej greckiej mrożonej kawy frappe. Zobaczcie, jaki piękny różowy kwiat, bougainvillea, a tak naprawdę krzew o różowych kwiatach. W Grecji jest ich pełno, możemy je spotkać praktycznie wszędzie. Bardzo mi się podoba, jak się komponuje na biało-niebieskiej elewacji budynków. Idziemy teraz prosto, wychodząc tutaj ze Starego Miasta, do końca tej uliczki, dochodzimy do placu Diagora. Możemy tutaj znaleźć kilka fajnych restauracji, tawern, takich prawdziwych w greckim stylu, bardzo kolorowych. Tutaj po prawej stronie mamy restaurację Zorbas, jedliśmy tutaj osobiście, było smacznie. Jest bardzo kolorowo, możemy tutaj znaleźć fajny grecki styl z grecką muzyką. Bardzo kolorowe krzesełka, kolorowy klimat. Bardzo mi się podobało. Stąd zmierzamy właśnie, wchodzimy na jeden z najważniejszych, największych placów, jaki jest w miasteczku Kos. Jest to plac Eleftherias, czyli inaczej plac Wolności. Rozglądając się tutaj wkoło tego placu, możemy zauważyć różną architekturę miasta. Między innymi osmański meczet, który jeden z minaratów zawalił się w ostatnim trzęsieniu ziemi, prawosławne białe kościoły, które widzimy tam z tyłu, taki piękny w tle, oraz okoliczne gmachy w stylu modernistycznym.
A tutaj znajdujemy się w miejscu, które jest najbardziej fotografowane na wyspie Kos. Jest tu mowa o Fish Tavernie, gdzie możemy udać się na świeżą, smaczną rybkę. Piękne, białe, wymalowane schody, niebieskie dzbany, prawdziwy grecki styl, kolorowe krzesełka, no i nasza wspaniała bougainvillea na czele. Znajdziemy to miejsce centralnie na wprost portu. Nie jesteśmy w stanie go nie zauważyć. Tutaj wieczorami tętni życie, na dole gra muzyka prawie z każdej strony, także jak nie zauważymy, to na pewno usłyszymy. Przed nami na wprost widzimy średniowieczny zamek Joanitów z murami obronnymi. Tutaj widzimy znak, który nas kieruje w lewo, gdzie dojdziemy do drzewa Hipokratesa, ojca medycyny, gdyż jak wiemy urodził się on na wyspie Kos. Tu bym chciała też również zaznaczyć, że Kos słynie z bardzo dobrej infrastruktury, gdzie jest przystosowana dla rowerów. Bardzo dużo ścieżek rowerowych, możemy takie rowery pożyczyć już za 4-5 euro na dzień, bądź 15-20 euro tydzień. Jest to bardzo popularne, bardzo wiele turystów to pożycza, jest to fajne rozwiązanie, jeżeli nie mamy auta, nie mamy prawa jazdy, możemy podjechać sobie na plażę albo choćby nawet na wieczór wyskoczyć na piwo do miasteczka Kos. Wchodzimy teraz do centrum portu, do miasta Kos, miasteczka Kos. Jest tutaj też taki piękny pasaż z restauracjami, tawernami. Tak jak mówiłam wcześniej, to miejsce tętni życiem głównie tylko wieczorami. W ciągu dnia mało co się tu dzieje. Piękne stateczki, łódeczki, palmy. Oraz jeżeli ktoś by chciał udać się tutaj z rana, można dostać fajną, świeżą rybkę, albo możemy taką rybkę sobie również zamówić później w takim klimatycznym miejscu nad samym morzem. Tak jak tutaj, tylko tak jak już mówiłam, jeszcze niestety pusto. A tutaj zobaczcie, tak jak mówiłam, życie w Grecji zaczyna się dopiero wieczorami, tawerny wypełniają się już turystami. Tutaj w tej uliczce, jeżeli ktoś szuka życia nocnego, absolutnie Wam go na wyspie Kos nie zabraknie. Jest jeszcze taki lekki półmrok, także jest jeszcze dość wcześnie, nie ma zbyt wiele osób, ale im później, tym te miejsca będą się wszystkie tutaj zapełniać. Także życie nocne jak najbardziej na wyspie Kos znajdziecie.
Kluby wcześniej były dosyć puste, natomiast widzimy, że tawerny już są wypełnione turystami. Jest to pora kolacji. Pora na zabawę była jeszcze zbyt wczesna, ale zobaczcie, jak tu fajnie starożytność miesza nam się ze współczesnością. Ma to taki swój unikalny klimat. Takich miejsc w mieście Kos jest wiele, gdyż w 1933 roku, to taka ciekawostka, na wyspie Kos było trzęsienie ziemi, wskutek czego część miasta została zrujnowana, a z ruin wyłoniła się starożytna architektura. Większość takich atrakcji, kochani, jest bezpłatna. Jak już jesteśmy przy zabytkach archeologicznych, to takim najważniejszym na wyspie bez dwóch zdań jest Asklepion, który uważany jest za pierwszy szpital na świecie. Znajduje się on około 3-4 km od miasteczka Kos. Wejście na szpital to jest cena 8 euro osoby dorosłe, a dzieci wchodzą bezpłatnie. O kwiatach bugenwilli już wcześniej wspominałam, ale na wyspie Kos możemy również spotkać wiele egzotycznych dla nas roślin, których nie możemy spotkać na co dzień, na przykład w Polsce. Tutaj widzimy kwiaty bananowca oraz banany. A tutaj moje ukochane figi. Najlepsze figi, kochani, w Grecji. Mogłabym je jeść kilogramami. Tutaj widzimy granaty. Przechadzając się takimi uliczkami czy parkami możemy sobie spotkać właśnie niedojrzałe pomarańcze. Przy drodze bardzo często możemy spotkać stragany z lokalnymi owocami i warzywami. Tutaj zobaczcie takie duże, bardzo duże arbuzy, pyszne, jeszcze taki zmrożony. Warzywa, owoce, wszystko możemy kupić tutaj od lokalnych, bardzo polecam, wszystko świeże. Także tutaj taki tradycyjny miodzik tymiankowy, to jest taki dość popularny miód z wyspy Kos. Kochani, no i teraz doszliśmy do czegoś przyjemniejszego. Na naszej liście plaże. 2 lokalizacje w okolicach miasteczka Kos, to Lambi i Psalidi, gdyż z tych miejsc jest łatwy dostęp do miasteczka Kos. Tu jest sporo pobliskich plaż, gdzie łatwo można dostać się na nie również wypożyczonymi rowerami, a wyspa Kos jest po to dobrze dostosowana. Jedna z moich ulubionych jest to Amos Beach. Przy zakupie jakiegoś drinka albo kawy czy czegoś do jedzenia mamy taki leżaczek gratis. Także zobaczcie sami, jest tu naprawdę cudownie. Dwie inne lokalizacje poza miasteczkiem Kos to m.in. Tigaki na północy z najdłuższą piaszczystą plażą na wyspie oraz miasteczko Kardamena na południu. Chcę tutaj jeszcze wspomnieć o 3 szczególnych plażach, jakimi są Paradise Beach, Cavo Paradiso oraz Agios Stefanos. Paradiso Beach, przez niektórych nazywana inaczej Bubble Beach, czyli jest to plaża bąbelkowa. Swoją nazwę zawdzięcza właściwie słynnym bąbelkom, które wydobywają się z dna morza, co wygląda jak naturalne jacuzzi. Niesamowite miejsce, także na pewno każdy musi je również zobaczyć. A tutaj Cavo Paradiso, najdalej wysunięta na zachód plaża półwyspu Kefalos, dzika, piękna, nieoblegana jeszcze przez turystów, może to zasługa trudnego dojazdu. No i piękna plaża Agios Stefanos z uroczą wysepką Kastri oraz starożytnymi ruinami świątyni. Muszę przyznać, że chyba najbardziej przypadła mi do gustu.
Warto się tutaj wybrać na cały dzień, jeśli mamy możliwość oczywiście wypożyczyć sobie auto, gdyż z miasteczka Kos jest tu około 45 minut drogi. To było pierwsze miejsce, gdzie przywieźli mnie Dio i Alex. Ich kanał też już na pewno znacie. Wspaniała, urocza para mieszkająca na wyspie. Jeżeli jest ktoś, kto lubi sporty ekstremalne, można sobie z nich odpłatnie skorzystać lub na spokojnie pożyczyć, wynająć taki rowerek wodny, ale jak już jesteśmy przy atrakcjach wodnych, to polecam Wam również Lido Water Park z różnymi zjeżdżalniami, także dzieci z pewnością będą w tym miejscu zachwycone. Kolejną atrakcją, o której warto wspomnieć, to Palio Pyli, czyli stara wioska Pyli wraz z ruinami zamku oraz uroczą tawerną, dla osób, które chcą uciec od zgiełku miasta. Idźmy dalej, teraz miasteczko Antimachia z tradycyjnym młynem wiatrakiem, który jeszcze kilka lat temu był czynny, oraz średniowieczna forteca na obrzeżach miasta. Aby teraz się tam dostać, musimy nieraz sprostać innym wyzwaniom, ponieważ kozy i owce w Grecji mają pełną swobodę i robią co chcą. Zobaczcie tutaj. Kos nie posiada jakichś olbrzymich gór, ale góra Dikos o wysokości 843 metry nad poziomem morza na pewno zadowoli niejednego piechurę, ponieważ na szczycie jest uroczy kościółek, a widok jest niesamowity. Poniżej góry Dikos jest wspaniała, warta odwiedzenia wioska Zija. Kochani, jeżeli nie mamy auta na czas pobytu na wyspie, to możemy się tu udać z jednym z biur, które sprzedają takie atrakcje. Praktycznie każde biuro, które sprzedaje m.in. wycieczki na wyspy, również sprzedają właśnie wycieczkę autokarową do tej wioski. Autokar nas tu przywiezie, jest to cena za osobę dorosłą od 6 do 8 euro, a to miejsce głównie cieszy się powodzeniem wieczorami, gdyż to właśnie z tego miejsca, z tej wioski Zija, jest najładniejszy widok na zachód słońca oraz pobliskie wyspy. Większość osób przyjeżdża tutaj m.in. na zachód słońca, ale również aby siąść w klimatycznym miejscu, napić się drinka albo po prostu udać się na kolację. Teraz jeszcze nie ma tyle osób, stoliki są niektóre puste, ale im bliżej zachodu słońca będą się te miejsca wypełniać i jeżeli chcielibyśmy zjeść sobie kolację z widokiem na zachód słońca, warto wcześniej dokonać sobie rezerwacji.
Sunset Tavern. To tu właśnie polecam zjeść dobrą kolację przy takim oto wspaniałym właśnie zachodzie słońca. Ale naprawdę tutaj, jeżeli chcemy, polecam zrobić wcześniej rezerwację. Stąd piękny widok na pobliskie wyspy oraz jezioro Alikes. Jezioro Alikes słynie głównie z flamingów, które zimują na wyspie Kos. Jest szansa spotkać je również w lecie. Tu mamy jednego flaminga, aczkolwiek ten jest sztuczny, ale nam się tego lata udało spotkać kilka sztuk. Nie zalecam wjeżdżać tutaj autem, gdyż nie jeden już próbował i niestety nie skończyło się to dobrze. Można tutaj utknąć. A skoro mowa o ptakach, to Las Plaka. Bezpłatna atrakcja dla dzieci, gdzie możemy spotkać na wolności pawie. Ostatnia atrakcja w tym odcinku to nasze naturalne spa pod gołym niebem, ukryta plaża na dzikim pustkowiu, czyli dokładnie są to termy Embros. Na miejscu jest bar z leżakami, gdzie możemy zakupić kawę oraz drobne przekąski. Aby dojechać tutaj do tych źródeł, możemy dostać się autobusem numer 5 z miasteczka Kos. Albo jeżeli mamy własne auto, na samej górze znajdziemy miejsce parkingowe, aby je zaparkować. Woda termalna miesza się tutaj z wodą morską, co jest zasługą pobliskiego wulkanu. Źródła uznawane są za lecznicze, gdyż mają bardzo dużo związków mineralnych. Możemy poczuć również wydobywający się zapach siarki. Jest to kolejna bezpłatna atrakcja na wyspie Kos. Gorąco każdemu polecam. Bardzo dziękuję za wytrwanie do końca. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie paluch w górę. Jeżeli uważacie, że o jakiejś atrakcji zapomniałam, zostawcie tą informację w komentarzu. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam bardzo. Pa!